Wojska króla Niemiec Ottona I pokonują Węgrów. Zwycięstwo Ottona doprowadziło do całkowitego zaprzestania łupieszczych najazdów węgierskich na obszary Europy Zachodniej. W połowie X wieku margrabia niemiecki Geron podbija teren Połabia, zamieszkiwany przez Słowian. Kilka lat później na terenie Polan po śmierci Siemomysła Mieszko obejmuje rządy. Nowy władca rozpoczyna ekspansję w kierunku zachodnim. Mieszko w 963 roku zajmuje Lubusz po lewej stronie Odry. Tereny po zachodniej stronie rzeki Odry to ziemie należące pod wpływy niemieckie. Pamiętając klęskę Węgrów pod Lechowym Polem, Mieszko uprzedza ewentualny konflikt z silniejszym przeciwnikiem. Płaci trybut cesarzowi Ottonowi I. Staje się sprzymierzeńcem cesarstwa, dzięki czemu zachowuje Lubusz. Niektóre źródła podają, że Mieszko został pobity przez Gerona i siłą zmuszony do płacenia daniny. Kronikarz Tytmara w 963 roku pisał: margrabia Marchi Wschodniej Geron podporządkował zwierzchnictwu cesarza Łużyczan, Słupian, a także Mieszka wraz z jego poddanymi. Próby zajęcia Pomorza Zachodniego przez Mieszka spotkały się z silnym oporem plemion Wieletów i Wolinian. Kuzyn cesarza Ottona I, Wiśman młodszy, jest awanturnikiem. Włącza się w konflikt Wieletów z Polską, wspierając tych pierwszych. Wraz z Wieletami pokonał dwukrotnie Mieszka. W jednej z tych bitew zginął nieznany z imienia brat Mieszka. W 965 roku w wyniku odniesionych ran umiera Geron, pozostawiając wschodnie Marchię. Cesarz Otto I dzieli Marchię między swoich margrabiów. Jednym z nich zostaje Chodon, który otrzymuje Marchię Łużycką. W roku 966 Mieszko przyjmuje chrzest. Rok wcześniej żeni się z Dobrawą, córką księcia czeskiego Bolesława I Srogiego. Jest to kolejny krok do wkroczenia w zachodnie struktury polityczne. Mieszko poprzez chrzest zapobiegł zbrojnej chrystianizacji przez zachodnie Marchię. Staje się sprzymierzeńcem cesarstwa. Trzecia wyprawa Wiśmana miała miejsce w roku 967, rok po chrzcie Polski. Połączone siły Wieletów i Wolinian wyruszyły w kierunku ziemi Mieszka I. Tym razem władca Polan był lepiej przygotowany. Z pomocą przybyli mu Czesi. 22 września 967 roku polsko-czeskie rycerstwo pokonało Wieletów i Wolinian. Wiśmian uciekł z pola bitwy. Został zamordowany w gospodzie przez żądny łupów Motłoch. Mieszko zawozi zbroję Wiśmana cesarzowi. Stawia to Ottona w trudnej sytuacji.
Jego sprzymierzeniec został napadnięty przez członka jego rodziny, który sprzymierzył się z wrogami cesarza. Po zwycięstwie nad Wiśmanem Mieszko opanował Dorzecze Odry. Rozbudowuje i obsadza gród Santo. Margrabia Chodon przygląda się postępom Mieszka. Cesarz Otton I zajęty jest na południu Europy. Nie ma czasu zajmować się północno-wschodnimi terenami cesarstwa. Nie wiemy dokładnie, co było przyczyną najazdu w 972 roku. Czy Mieszko płacił trybut swoimi monetami o niższej domieszce srebra niż monety cesarskie? Może wtargnął zbrojnie na tereny niemieckie, walcząc z Wieletami. Pretekst musiał być. Chodon najechał przecież sojusznika cesarstwa. Po zwycięstwie księcia polskiego w 967 roku i opanowaniu Dorzecza Odry, ludy Pomorza traktowały Polaków jak najeźdźców. Może szykowano powstanie. Na podstawie ustaleń historyków spróbujemy otworzyć przebieg wydarzeń. Mieszko mógł rozpocząć przygotowania do wojny na północy. Wieleci proszą Chodona o pomoc. Rozpoczynają się przygotowania do wojny. Jest wiosna 972 roku. Chodon wzywa rycerzy sąsiednich marchi do stawienia się do wojny. Przybył jedynie jego syn, hrabia Zygfryd. To zły czas na wojnę przed żniwami. Szpiedzy Mieszka i jego brata Czcibora donoszą o przygotowaniach wojsk marchi do wojny. Na zachodzie Niemcy szykują wojska. Na północy Wieleci też czekają na pretekst do walki. Po krótkiej mobilizacji armia marchi wyrusza w kierunku Cedynii, na przeprawę na Odrze. Szpiedzy donoszą Mieszkowi o ruchach wojsk Chodona. Mieszko z nieliczną jazdą dociera do Cedynii. Prawdopodobnie już wie, że nie zdołał zabezpieczyć przeprawy na Odrze. Ma zbyt słabe siły. Czcibor z głównymi siłami jeszcze nie dotarł. 23 czerwca podjazd niemiecki opanował Bród na Odrze. Armia Chodona przeprawia się przez rzekę i rozbija obóz. Zapada zmierzch. Czcibor dociera z pozostałą armią do Cedynii. Polacy planują zasadzkę. Żadna z armii nie planuje ataku w nocy. Wojowie Chodona rozbijają obóz na prawym brzegu Odry. Mieszko pod Cedynią. W nocy Czcibor i Mieszko na drodze do Grodu przygotowują wojów do zasadzki. W godzinach rannych obie armie stają w szyku bojowym. Rusza jazda niemiecka. Chodon nie wie, że wojowie Czcibora czekają w ukryciu. Po krótkim starciu wojsk konnych Mieszko daje znak do odwrotu w kierunku Cedynii. Rozpędzona jazda niemiecka rusza w pościg za Polakami, prosto w zasadzkę. Z prawego skrzydła uderza piechota Czcibora. Łucznicy sieją zamęt wśród niemieckich wojów. Mieszko wstrzymuje odwrót, nawraca i uderza. Niemcy ponoszą klęskę. Chodon i Zygfryd uciekają z pola bitwy.
Po bitwie cesarz po wysłuchaniu stron uznaje zasadność działań Chodona. Mieszko ma odesłać na dwór cesarski jako zakładnika swojego syna Bolesława, jako akt wierności.